Siemka, witam was kolejnej nocy polarnej na Svalbardzie. Dzisiaj już planowo za jakieś 10 minut wyruszamy w podróż z pieskami do jaskini oddalonej dosyć daleko stąd. Pogoda prawdopodobnie jest ciut lepsza niż wczoraj, więc jak na razie nie dostałem żadnej informacji, żeby była odwołana nasza wycieczka. Co prawda temperatura dalej jest poniżej -20, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Na początek dnia herbatka i kawka i obserwujemy przez okno, czy już po nas przyjechali. Dojechaliśmy do bazy oddalonej o jakieś 20 minut samochodem. Tutaj są pieski. Zostaniemy tutaj odprawieni i przebrani w porządne ciuchy. Hi. Hi, hi. Welcome. Dzień dobry. Ale są fajne. Za chwilę jak ruszymy, to wszystkie będą cicho, bo będą wtedy bardzo zajęte swoją robotą. Wielkie zamieszanie tutaj. Wszystkie pieski chcą jechać z nami. Przed nami około 1,5 godziny trasy do jaskini lodowej. I w tej jaskini lodowej zaraz się zobaczymy. Psy do zaprzęgu dobierane są w nieprzypadkowe pary. W zależności od przyjaźni pomiędzy psami i aktualnego nastroju dobierane są tak, aby nie walczyły ze sobą, co często zdarza się, jeśli nie zostaną sprawdzone przed przypięciem do sań. Pagórkowaty teren, przez który jechaliśmy, to moreny wypchnięte przez lodowiec. Pierwszy w zaprzęgu pies lider doskonale nawigował poprzez mieszankę różnej wielkości kamieni i skał połączonych lodem. Najmniej kumate, ale najsilniejsze psy przypięte są zaraz przy saniach. W takim szyku każdy z psów odgrywa swoją ważną rolę. Na miejscu mieliśmy zwiedzić jaskinię lodowcową, chociaż tak naprawdę to nie jest jaskinia, a tunele utworzone latem przez roztopioną wodę. Pod stopami mieliśmy zamarznięty strumień wody roztopowej. Było bardzo ślisko i przez wiele odcinków musieliśmy przechodzić na kolanach. W szerszej skali czasowej topnienie jest większe niż opady śniegu, więc lodowiec kurczy się i pewnego dnia może ostatecznie zniknąć. Gdy grubość lodu nad tunelem przekracza 30 metrów, nacisk czyni lód plastyczny i bardzo powoli zaczyna się przesuwać i formować niczym szkło lub żel. Po kilku latach w rezultacie tunele lodowcowe w takich miejscach mają przesunięty kształt. Ściany nie są równe, a przekrzywione od nacisku. Lód w ścianach ma różne warstwy. Białe zawierają pęcherzyki powietrza pozostawione przez śnieg. Niby nic specjalnego, ale tak naprawdę to ogromna baza informacji. Naukowcy mogą analizować pęcherzyki powietrza uwięzione w warstwach lodu na ścianach jaskiń, aby uzyskać informacje na temat warunków atmosferycznych z przeszłości. Przez analizę składu izotopowego gazów takich jak tlen i dwutlenek węgla uwięzione w pęcherzykach, naukowcy mogą wywnioskować o przeszłych temperaturach. Skład gazów takich jak dwutlenek węgla i metan może dostarczyć informacji na temat poziomów gazów cieplarnianych w przeszłości. Pomaga to naukowcom zrozumieć, jak skład atmosfery zmieniał się w czasie i jaki miało to wpływ na klimat. Ślady pyłu wulkanicznego lub kwasu siarkowego w warstwach lodu mogą wskazywać na przeszłe erupcje wulkaniczne, pozwalając naukowcom odtworzyć historię aktywności wulkanicznej i jej wpływ na atmosferę. Również chemiczne zanieczyszczenia pochodzące z działalności przemysłowej mogą być uwięzione w warstwach lodu. Zmiany grubości i gęstości warstw lodu mogą też wskazywać na zmiany wzorców opadów i wahania temperatury w czasie. To pozwala zrozumieć długoterminową zmienność klimatu. To niesamowite, że dla zwykłego szarego człowieka to zwykły tunel z lodu, ale jeśli się nad tym zastanowić, to można się poczuć dosłownie jak w księdze historii klimatu.
Z kolei przezroczyste warstwy lodu powstały, gdy stopniała woda przedostała się przez śnieg w okresie letnim, a następnie ponownie zamarznęła. Taki lód, jeśli dostanie się do otwartej wody, jest przez żeglarzy nazywany czarnym lodem. Oczywiście przez brak powietrza unosi się on niżej niż biały lód i jest trudniejszy do zauważenia oraz dużo twardszy. Taki lód budzi strach u żeglarzy. Temperatura w jaskini wynosi -2 stopnie Celsjusza, tyle samo co w kopalni numer 7, o której będzie więcej w kolejnych odcinkach. Przygoda z pieskami zakończona. Najfajniejszy, moim zdaniem, Hoff. Bardzo szybko przyleciał do domu i od razu się schował. Po tej jeździe pieski są odstawiane do takich bud, gdzie dostaną jedzonko za dobrą robotę. Można sobie właśnie tutaj poodprowadzać, poodpinać, przepiąć i zostawić przy ich domkach. Było nieźle. Mieliśmy pod koniec mały problem, bo jeden piesek już jest stary i się troszkę zmęczył. Już mu się nie chciało iść, to go wzięliśmy na sanie. Przez to reszta piesków troszkę miała ciężej, ale pomagaliśmy im. Popychaliśmy sanie na zmianę w trójkę, także daliśmy radę. Przy okazji taki trochę workout zrobiony na dzisiaj. Bardzo unikalne przeżycie, przejechać takim Valley, taką doliną. Na pewno polecam, jeśli ktoś będzie, to wziąć sobie dobrą czołówkę. Mocno mnie te, co tutaj dają, bo one bardzo szybko przestają. Znaczy no słabo świecą i słabe baterie. Więc polecam sobie wziąć jakąś bardzo dobrą. Pod tym odzieniem mam swoją kurtkę i mam swoje buty, swoje śniegowce i swoje spodnie. Spodnie takie właśnie hikingowe, ale o całym w ogóle sprzęcie, jaki tutaj mam, jeśli chodzi o ubiór, to zrobię wam osobne wideo, żeby wiedzieć, co minimum trzeba, żeby nie zamarznąć w tych warunkach tutaj. Cześć, kto ty jesteś? Kto ty jesteś taki piękny? Och. Cześć. 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 Piękny jesteś. Ale nie bierz flagi, zostaw flagę. Taki piękny. Cześć. Jesteś. Przejeżdżaliśmy po kopalni numer 7. To jest ostatnia kopalnia, która funkcjonuje na Svalbardzie, oprócz tej w rosyjskiej osadzie. I ona też się kończy do jakiegoś tam 25 chyba jest w niej tylko węgiel, więc też ją będą zamykać i na razie nie ma planów, żeby jakieś inne kopalnie tutaj nowe otwierać. Są plany norweskie, żeby eksploatować ropę z oceanu, co jest akurat chyba nie jakąś nowością w Norwegii, ale kopalnie już takie właśnie z węglem, no to jest ostatnia tutaj, będą zamykać ją. Także mnóstwo kopalni i takich się porobi zabytkowych, tak jak tutaj reszta, może do których pójdziemy, tej starszej, zobaczyć jak to kiedyś wykopywali ten węgiel. Więc właściwie to sprostowanie, bo tam pan powiedział, że ten pies nie jest stary, tylko jest właśnie wręcz przeciwnie bardzo młody, tylko jest też bardzo duży. Taki się chyba urodził po prostu ogromny. No i on jest po prostu jeszcze niedoświadczony i źle zarządza swoją energią, więc na początku daje z siebie maksa, a potem zdycha i nie ma siły i robi sobie przerwę. Więc takie sprostowanie, że to nie był jednak stary, tylko bardzo młody i niedoświadczony po prostu. A wyglądał na bardzo dużego, więc to myślałem, że jest stary. A teraz idziemy zobaczyć jeszcze papis. Malutkie, bo urodziło się 7 małych, ale są kilkudniowe, więc nie można ich zobaczyć. A tutaj są dwa małe, które można zobaczyć. Wanna hold it? Jaki słodziak. Oj, kurde. Маша, смотри сюда. Don't cry.
Siemka, witam w svalbardzkim autobusie. Wróciliśmy właśnie z wycieczki z zaprzęgiem z psami i po wycieczce po jaskini, która właściwie ma ponad 2 km. Bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Dzisiaj przez cały dzień było jakieś -30, -25, przy czym odczuwalna to było -40, a jadąc w zaprzęgu było więcej niż -40 odczuwalnej. Pokażę wam. Obecnie jest -26 i odczuwalna, nie wiem czy tu widać, -37. Obecnie jest -37, także siedzę w autobusie i robi to wrażenie. Taka wycieczka przez dolinę lodowcową w zasadzie, bo to nie jest polodowcowa, bo ten lodowiec cały czas jest i co więcej on jest tak zwanym aktywnym lodowcem, więc cały czas się przesuwa. Co roku ten lód zmienia swoją w ogóle formę, ponieważ ta jaskinia to jest tak zwana w ogóle jaskinia, to nie była prawdziwa jaskinia, tylko to jest dziura wydrążona w lodowcu przez wodę topniejącą latem. No i ta woda trochę wydrąża właśnie te tunele w lodowcu. No i cały ten lodowiec w ogóle co roku się przesuwa, ten lód jakby topniejąc i zamarzając z powrotem, on gdyby go zobaczyć w takim przyspieszonym tempie, to się zachowuje bardziej jak jakieś stopione szkło albo taka galareta, która cały czas płynie i trochę tak oddycha. Natomiast jest to lodowiec, który szybciej topnieje niż wraca do swojej formy, więc kiedyś on po prostu zostanie stopiony całkowicie. Oby nie, oby się tak nie stało. Ta temperatura w ogóle była tak odczuwalna, że zamarzł mi po prostu statyw, ten Gorilla Pod. Te kulki w ogóle nie przesuwały się, tylko po prostu łamały. I śruby pozamarzały, nie mogłem obiektywu dokręcić. Mieliśmy bardzo mało czasu na fotografię w ogóle i nie mogłem tego w jakiś sposób sensowny szybko zrobić, więc trochę jestem niezadowolony, że nie udało mi się zrobić zdjęć, bo widok był tam naprawdę kosmiczny. Jedyne co, no to nagrałem trochę tej relacji. No i kiedy chciałem zrobić zdjęcie, to dokręcając śrubę, żeby zamocować aparat, no właściwie to nie dało się jej dokręcić, bo była zamarznięta i przy kręceniu po prostu się skruszyła. Także no trzeba uważać. Plecak też w ogóle był taki jak papier się zachowywał materiał, więc prawdopodobnie można go było też połamać. Na szczęście plecak przeżył i ma się bardzo dobrze. Bateria w aparacie o dziwo dość dobrze wytrzymała, w GoPro również. Co prawda GoPro zeżarło całego volta, czyli taki dodatkowy powerbank. No i tak, jechaliśmy takim zaprzęgiem, ja jechałem na takim większym, więc w trójkę na nim jechaliśmy, mieliśmy tam skrzynie załadowane, w ogóle broń oczywiście na niedźwiedzie, jakieś tam apteczki i takie różne rzeczy, więc to były takie duże sanie. Mi się wylosowało, że jadę z przewodnikiem takim. Także jadę ekipie, która ma załadowaną broń, flary i inne takie rzeczy na niedźwiedzie. Trasa, którą pokonywaliśmy, prowadziła przez moreny, więc ten teren był taki wyboisty. Czasem były jakieś górki, wzniesienia, jakieś takie różne formacje i to wszystko właśnie przez to, że jest to morena, czyli różnego rodzaju kamienie, żwir i inne takie rzeczy, które są przez lodowiec jakby wydrążane i w procesie tym ruchu lodowca te kamienie są po prostu zostawiane gdzieś z przodu, potem się lodowiec, z tego co rozumiem, cofa i tak po prostu to sobie pracuje i zostają różne takie elementy kamieni, głazów i różnych innych tego typu rzeczy wyrzucane i tworzone są takie piękne krajobrazy. Później jak już dojechaliśmy do tej jaskini tak zwanej, no to tam mają rozbite takie 2 namioty,
W jednym z nich właśnie sobie szybko coś zjedliśmy, wypiliśmy gorącą herbatę i kawę, zeszliśmy do jaskini. Jaskinię przeszliśmy dość sprawnie. Jak już weszliśmy trochę głębiej do jaskini, to jedna z komnat była na tyle duża, że cała nasza grupa się tam zmieściła i po prostu wyłączaliśmy sobie latarki, wszystko położyliśmy się, usiedliśmy sobie wygodnie i po prostu ani pół fotona tam nie było i ani pół dźwięku. Jedyne co się słyszało to swoje tętno i krew po prostu pompującą się do uszu. I bardzo ciekawy efekt, jak wyłączyliśmy latarki, to oczy przez moment się musiały przestawić i jak nic nie widziały, to po prostu wszystko było, jakby czerwony ekran się widziało przez parę sekund, paręnaście w sumie albo parędziesiąt, zanim całkowicie zeszło do czerni. Tunel, którym szliśmy, ma już ponad 1000 lat i stale się zmienia. Ściany, które widzieliśmy tam, były bardzo ciekawie zrobione. Były takie przesunięte. Kiedy lód ma grubość większą niż 30 metrów, to siła nacisku na lód przy takiej skali sprawia, że lód staje się właśnie taki galaretowaty, żelowaty. Jak się zobaczy na te ściany powyginane, to powstało właśnie na skutek tego ciężaru lodu i tego, że jest on mimo wszystko plastyczny. Podłoże jaskini bądź też tunelu całkowicie jest zamrożonym po prostu lodem, więc było bardzo ślisko, bardzo gładki był ten lód. Momentami jedynie były jakieś skupiska kamieni bądź głazów właśnie przyniesionych siłą tej rzeki, która podmywając zabierała ze sobą kamienie i osadza je wewnątrz tunelu. Tak właśnie powstają te moreny. Także ja już się z wami żegnam. Dzisiaj bardzo fajny dzień przeżyty na Arktyce. Jutro będą kolejne wyprawy. Także subskrybujcie, zostawcie komentarz, jeśli podobają się wam też takie wyprawy. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.